Serdecznie zapraszam do odcinka 27 playlisty Polska Bryza pod tytułem Potop, część 5. W poprzednim 26 odcinku opowiadałem o polityce zagranicznej Zygmunta III Wazy w początkowej fazie konfliktu Rzeczypospolitej ze Szwedami. W tym odcinku opowiem o metodzie obsadzania polskiego tronu stosowanej przez obce mocarstwa. W poprzednim odcinku mówiłem o królu polskim Zygmuncie III Wazie, który nie tylko nie chciał zrezygnować z tronu Szwecji, ale na dodatek posługiwał się nieformalną, tajną grupą ludzi zajmującą się realizacją zadań specjalnych związanych z interesami Szwecji. Czego można oczekiwać po królu, który faktycznie reprezentuje wyłącznie interesy kraju, z którego pochodzi? Odpowiedź jest niestety jednoznaczna i brzmi: niczego dobrego dla Polaków. Ale powstaje pytanie, jakim to sposobem udało się Zygmuntowi, jak i jego poprzednikom obcej narodowości, zasiadać na polskim tronie? W czasach współczesnych tymi sprawami, czyli obsadzaniem ważnych stanowisk politycznych, zajmują się służby specjalne krajów zainteresowanych w rządzeniu Polską. Jak wyglądał ten proceder w tamtych odległych, wydaje się, czasach? Czy metody stosowane przez obce siły zła były podobne? Chociaż może mniej wyrafinowane niż stosowane obecnie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, cofnę się do czasów Zygmunta I Starego, przedostatniego z dynastii Jagiellonów. Otóż w 1506 roku Zygmunt zostaje wielkim księciem litewskim, a rok później zasiada na tronie polskim. Zygmunt I Stary rządzi przez 41 lat, do 1548 roku i jest w tym czasie dwukrotnie żonaty. Najpierw w 1512 roku żeni się z 22-letnią Barbarą Zapolią, córką magnata węgierskiego i cieszyńskiej Piastówny. Niestety skromna i pobożna Barbara umiera w wieku zaledwie 25 lat, co jest zastanawiające. Zaledwie 3 lata po śmierci Barbary, w 1518 roku, jej miejsce zajmuje ambitna i despotyczna Bona z rodu Sforców. Właśnie ten mariaż, jak wiele innych w naszej historii, staje się początkiem intrygi przekazania tronu Rzeczypospolitej w zaplanowane i rzekomo odpowiednie ręce. Kim była Bona i w jaki sposób stała się nagle pocieszycielką przedwcześnie owdowiałego zaledwie po 3 latach małżeństwa Zygmunta I Starego? Otóż Bona pochodziła z bogatego włoskiego rodu Sforców, książąt Mediolanu. Księstwo Mediolanu, czyli państwo w północnej części obecnych Włoch, istniejące od 1395 roku do 1796, było częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Dla wyjaśnienia, Święte Cesarstwo Rzymskie, istniejące od 962 roku do 1806, nazywane potocznie I Rzeszą Niemiecką lub Cesarstwem Rzymsko-Niemieckim, było obszarem pod panowaniem cesarza rzymskiego, stanowiącego kontynuację Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. W pewnym momencie władzę w księstwie Mediolanu przejął Ludovico il Moro i ojciec Bony, Giano Galeazza Sforza, został odsunięty od władzy. Matka Bony, Izabela Aragońska, wyjechała z Boną i jej siostrą Ipolitą do Bari. Niestety Ipolita zmarła na wyspie Ischia i Izabela szukała dla Bony odpowiedniego kandydata na męża. Wykorzystała wsparcie Habsburgów i to właśnie dzięki nim Zygmunt Stary poślubił Bonę 18 kwietnia 1518 roku w Krakowie. Jednym słowem, do udziałów płynących z polskiego tronu dołączyli Niemcy. W jaki sposób Bona rządziła Rzeczypospolitą?
Królowa Bona, starając się zdobyć silną pozycję polityczną, utworzyła własne stronnictwo i wykorzystywała swój wpływ na króla Zygmunta. Jej stronnicy Piotr Kmita, Andrzej Krzycki i Piotr Gamrat utworzyli tzw. triumvirat i zawdzięczali królowej swoje urzędy. Bona uzyskała od ówczesnego papieża Leona X prawo decydowania o obsadzie beneficjów kościelnych, między innymi w Krakowie, Gnieźnie, Poznaniu, Włocławku i Fromborku. W celu realizacji swoich ambitnych celów politycznych oraz wzmocnieniu władzy królewskiej dążyła do zdobycia wysokich środków finansowych, gromadząc jak największy majątek, dający Jagiellonom niezależność finansową. W ciągu zaledwie 6 lat Bona nadała sobie księstwo pińskie i kobryńskie, dobra sieluckie oraz duży pas puszczy w okolicach Narwi. Zakupiła również ze skarbca królewskiego liczne posiadłości na Litwie i w latach 1536 do 1546 przejęła nadzór nad komorami celnymi na terenie całego Wielkiego Księstwa Litewskiego, przynoszącymi jej ogromne dochody. Bona postanowiła zapewnić tron Polski swojemu synowi Zygmuntowi Augustowi i w tym celu próbowała zmusić szlachtę i magnatów do koronacji małoletniego syna. Wykorzystując układy, rozdając stanowiska i beneficjaty, Bona doprowadziła do koronacji 10-letniego Zygmunta Augusta w 1530 roku. Podobno Bona była zażartą przeciwniczką Habsburgów, chociaż to dzięki nim została polską królową. W 1526 roku Bona poparła przywódcę stronnictwa antyhabsburskiego na Węgrzech, Jana Zapolaję. W czasie bitwy wojsk węgierskich dowodzonych przez króla Ludwika Jagiellończyka z armią osmańską dowodzoną przez sułtana Sulejmana Wspaniałego. Co prawda Węgrzy bitwę przegrali, ale Bona wydała swoją najstarszą córkę Izabelę za mąż za Jana Zapolaję, który w 1526 roku został królem Węgier. Habsburgowie nie zapomnieli o tronie polskim, dlatego postanowili zaaranżować małżeństwo Zygmunta Augusta i Elżbiety Habsburżanki. Do poznania pary Elżbiety i Zygmunta doszło, gdy księżniczka miała 4, a jej przyszły narzeczony 10 lat. W 1533 roku doszło do oficjalnych zaręczyn i ojciec 7-letniej wówczas Elżbiety podarował 13-letniemu Zygmuntowi złoconą zbroję paradną oraz 2 siodła. 10 lat później, 6 maja 1543 roku, w katedrze na Wawelu odbył się huczny ślub pary. Jednakże Elżbieta była słabego zdrowia i w wieku 19 lat, zaledwie 2 lata po ślubie, zmarła. Po śmierci Elżbiety młody jeszcze Zygmunt, zakochany wcześniej w Barbarze Radziwiłłównie, zawarł z nią potajemnie ślub. Pomimo że małżeństwo było zawarte wbrew woli Zygmunta I Starego, a szczególnie jego żony Bony, Barbara została królową Polski 7 grudnia 1550 roku. Niestety już rok później zmarła i została pochowana w katedrze wileńskiej. Wkrótce Bona doprowadziła do trzeciego małżeństwa Zygmunta, tym razem z odpowiednią kandydatką, czyli Katarzyną, księżniczką austriacką, młodszą siostrą pierwszej żony Zygmunta Augusta, Elżbiety. No cóż, królowa Bona nie była jednak przeciwniczką Habsburgów, czyli Niemców, ale wręcz przeciwnie, współpracowała z nimi. Zarzuca się jej całkowicie zasadnie zamordowanie Barbary Radziwiłłówny przy pomocy trucizny, podobnie jak zatrucie książąt mazowieckich Stanisława i Janusza III. Potwierdza to brak wzmianek o chorobach zagrażających życiu Barbary, szczególnie w tak młodym wieku.
Nie ulega również wątpliwości, że pierwsza żona Zygmunta I Starego, Barbara Zapolia, została zamordowana przez szpiegów Habsburgów, aby utorować drogę dla ich Bony. Bona była nieprzeciętnie inteligentna, sprytna, skłonna do obrażania się i łatwo ulegająca chorobliwym wybuchom gniewu, czyli idealny materiał na agentkę niemieckiego rodu Habsburgów. Była doskonałą intrygantką, skorą do przekupstwa i manipulacji innymi oraz bez wątpienia nieprzyzwoicie chciwa, korzystająca bez skrupułów ze skarbca królewskiego, czyli podatków polskich poddanych. To właśnie Bona Sforza zaszczepiła na gruncie polskim intrygi i przekupstwo, sprzedając urzędy świeckie i godności duchowne. Jej działania doprowadziły do rozstroju wewnętrznego państwa i wzmocnieniu opozycji przeciwko Kościołowi katolickiemu. Ulubiona maksyma Bony brzmiała: przekupstwo nie zostało wymyślone dla przyjaciół. Kiedy w 1556 roku Bona wyjechała z Polski do Bari, musiała na żądanie szlachty zrzec się wszystkich posiadanych w Polsce dóbr ziemskich. Jednakże w rok po powrocie do księstwa Bari Bona Sforza została otruta przez swego zaufanego dworzanina Jana Wawrzyńca Papakodę, działającego na zlecenie Habsburgów. Habsburgowie sfałszowali testament Bony i uniknęli konieczności spłaty pożyczki w wysokości 430 000 dukatów, jakiej Bona udzieliła księciu Alby, namiestnikowi króla Hiszpanii Filipowi II. Dzięki sfałszowaniu testamentu przejęte dobra polskie nigdy nie powróciły do prawowitych właścicieli, czyli odwrócona sytuacja do treści ustawy 447 Kongresu Stanów Zjednoczonych z 2017 roku, w której nieprawowici właściciele próbują zagarnąć majątki polskie. Czy historia życia Bony z włoskiego rodu Sforców nie przypomina wydarzeń zachodzących w naszej rzeczywistości? Wystarczy spojrzeć, kim z pochodzenia są małżonki jednych z najbardziej wpływowych osób w państwie, czy to naczelnika, czy Radosławo, i odpowiedzieć sobie na pytanie, komu zależy na zniszczeniu suwerenności i kontrolowaniu naszego małego imperium. Z odcinka tego wynika, że najbardziej skutecznym sposobem wpływania, kontrolowania i manipulowania władzą jest zawarcie odpowiedniego mariażu. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 27, w którym opowiedziałem, w jaki sposób na polskim tronie zasiadali kolejni królowie obcego pochodzenia. Serdecznie zapraszam do odcinka 28 pod tytułem Potop, część 6.